Śmierć kliniczna to nie to samo co śmierć biologiczna. Śmierć kliniczna to zanik oznak życia, przede wszystkim akcji serca, tętna, oddechu oraz krążenia krwi. Od stanu śmierci biologicznej różni się tym, że podczas śmierci klinicznej nie ustaje praca mózgu, jego aktywność elektryczna, a ustalenie tego jest możliwe tylko dzięki badaniu elektroencefalograficznego EEG. Pomiędzy jedną a drugą w organizmie pacjenta zachodzą wszystkie zjawiska fizjologiczne. Komórki odpornościowe wciąż są zdolne do fagocytozy czy syntezy białek. Wiele z tkanek wciąż reaguje na bodźce chemiczne i elektryczne. Dochodzi też m.in. do skurczu mięśni szkieletowych, zmiany średnicy źrenicy. Pacjent też wciąż może się pocić, ponieważ dochodzi do reakcji gruczołów potowych. Śmierć kliniczna to stan odwracalny. Oznacza to, że wielu pacjentów w tym czasie powraca do świata żywych. Konieczna jest jednak wtedy szybka resuscytacja krążeniowo-oddechowa, czyli krótko mówiąc reanimacja. Dla wielu osób zjawisko to jest dowodem na istnienie duszy i życia pozagrobowego. Pierwszym etapem jest życie zredukowane i życie minimalne, czyli agonia. Część konania oznacza znaczne spowolnienie czynności życiowych. Wtedy ustaje praca układu oddechowego, przez co organizm nie otrzymuje tlenu, ustaje krążenie i wiotczeją mięśnie. Przestaje także funkcjonować ośrodkowy układ nerwowy. W tej fazie pacjent wciąż oddycha, lecz może być to niezwykle trudne do dostrzeżenia, nawet dla lekarza. Pacjent przestaje odczuwać bodźce, a jego skóra staje się blada, jednak w komórkach ciała wciąż trwają procesy metaboliczne i pracuje mózg. Ten stan najczęściej utrzymuje się od kilku dni do kilku godzin, w zależności od przyczyn. W tej fazie organizm przestaje być żywy, choć w komórkach i tkankach ciała wciąż toczy się życie. Ostatnim etapem jest już śmierć biologiczna. Jednak na każdym z tych etapów śmierć kliniczna może przejść w stan śmierci biologicznej. Mimo iż mózg chorego wciąż funkcjonuje, pacjent nadal musi walczyć o życie. To głęboki, podobny do śpiączki sen, który niestety często bywa następstwem upośledzenia funkcjonowania podstawowych dla życia narządów. To pojęcie charakteryzuje się pozornym zanikiem pracy serca, zerowymi reakcjami na bodźce zewnętrzne, a także utratą oddechu. Letarg jest bardzo niebezpiecznym stanem zagrażającym życiu. Oznacza zwolniony oddech, brak świadomości i niewykrywalne odruchy głębokie mózgu. Przyczyną letargu są udary mózgu, utonięcia, utrata krwi, narkotyki, porażenie prądem i zatrucia. Śmierć kliniczna jest przedsionkiem śmierci biologicznej, rzeczywistej. To odwracalne zatrzymanie czynności życiowych. Jej objawy to brak oddechu, brak tętna, brak ciśnienia tętniczego, zanik odruchów, a także brak reakcji bólowej na bodziec zewnętrzny oraz ustanie przepływu mózgowego. Śmierć kliniczna to stan, który jest bardzo szkodliwy dla układu nerwowego. Już 5 minut po wystąpieniu objawów śmierci klinicznej kora mózgowa zaczyna obumierać. Okres krytycznego niedokrwienia, po którym obumiera tkanka, jest różny. Dla mózgu, podobnie jak i nerek, jest to kilka minut. I w ciągu tych 5 minut lekarze muszą przywrócić pacjenta do życia. W przeciwnym wypadku w mózgu zajdą nieodwracalne zmiany uniemożliwiające powrót do pełnej sprawności fizycznej i intelektualnej. Mięśnie obumierają najpóźniej, bo po kilkunastu godzinach. Czas trwania śmierci klinicznej to około 3 do 5 minut. Jest to okres, w którym można jeszcze od poszczególnych narządów lub tkanek uzyskać właściwe dla tej tkanki reakcje. Stan uważany za decydujący o uznaniu za zmarłego. To definitywne wygasanie wszystkich czynności życiowych tkanek i komórek.
Największą szansę na przeżycie mają osoby, u których reanimację podejmuje się tuż po wystąpieniu objawów śmierci klinicznej. Co więcej, szansa ta wzrasta, jeżeli u danej osoby nie występowały wcześniej poważne choroby. Po śmierci klinicznej poszczególne narządy potrzebują nieco czasu, aby znów poprawnie funkcjonować. Stanem odwracalnym jest m.in. zatorowość płucna. Jeżeli lekarz odpowiednio szybko zastosuje np. alteplazę, wówczas rokowania pacjenta znacznie wzrastają. Śmierć kliniczna jest niekiedy spowodowana zaburzeniem rytmu serca. Wówczas szybkie zastosowanie defibrylacji również może znacznie zwiększyć szanse pacjenta na przeżycie. Grunt by zaczął szybko ponownie oddychać i by krążenie krwi znów wróciło do normy. Osoby, które przeżyły śmierć kliniczną, jednogłośnie twierdzą, że w ciągu tych kilku minut widziały tunel prowadzący w stronę światła. Ponadto niektórzy z pacjentów opisywali, że podczas śmierci klinicznej znajdowali się poza ciałem i słyszeli osoby znajdujące się w ich pobliżu. Co ciekawe, inni pacjenci doświadczali nawrócenia, gdyż śmierć kliniczna była dla nich momentem spotkania z Bogiem. Podobno wielu pacjentów, których przeżyło śmierć kliniczną, zmienia swój stosunek do śmierci. Osoby z tej grupy często przestają lękać się śmierci, gdyż twierdzą, że nie jest ona końcem, lecz początkiem nowego etapu życia. Nieco bardziej sceptyczni są naukowcy. Ich zdaniem śmierci klinicznej często towarzyszą omamy wywołane przez niewłaściwe dotlenienie mózgu. Powikłania po reanimacji wiążą się najczęściej z uszkodzeniami mózgu. Chory długo przebywający pod respiratorem będzie wymagał po pewnym czasie założenia rurki. Długotrwałe żywienie przez zgłębnik żołądkowy wiąże się jednak z występowaniem odleżeń w jamie nosowej i jej wtórnych zakażeń, a to prowadzi do konieczności założenia przezskórnej gastronomii do prawidłowego żywienia dojelitowego. Długotrwałe unieruchomienie może także powodować odleżyny oraz ciężkie powikłania zakrzepowo-zatorowe. Po opuszczeniu oddziału intensywnej terapii chory może mieć trwałe deficyty neurologiczne, od ubytków w poruszaniu się po czynności poznawcze. To okres pomiędzy śmiercią kliniczną a biologiczną, w którym zachodzą normalne zjawiska fizjologiczne. Zachowana jest zdolność komórek odpornościowych do właściwości pochłaniania cząstek, syntezy białek, DNA i RNA. Większość tkanek jest w stanie reagować na bodźce chemiczne, biologiczne i elektryczne. W tym okresie dochodzi do skurczów mięśni szkieletowych, zmiany średnicy źrenicy, reakcji gruczołów potowych, mięśni gładkich skóry oraz niektórych reakcji przewodu pokarmowego. Trawienie pokarmów może się odbywać przez okres kilku godzin, podobnie jak ruchy nabłonka migawkowego w drogach oddechowych, natomiast ruchy plemników utrzymują się nawet do kilkudziesięciu godzin po śmierci biologicznej mózgu. Na koniec chciałabym Was serdecznie powiadomić o założonym niedawno przeze mnie profilu na Patronite. Link znajdziecie w opisie poniżej. Jeśli zechcielibyście zostać moimi patronami, a przy tym dostawać nagrody, to zachęcam do wsparcia. Będę Wam niezmiernie wdzięczna. Więcej informacji znajdziecie na moim profilu. Gorąco zapraszam do pomocy w tworzeniu coraz to lepszego kanału, a ja się odwdzięczę. Tymczasem ja się już z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku. Śmierć biologiczna to stan, w którym stopniowo dochodzi do zmian destrukcyjnych całego ciała. Jest to proces długotrwały, podczas którego w narządach toczą się procesy stopniowego ustawania komórek życiowych, toczący się proces rozkładu komórkowego, autolizy, czyli gnicia, powoduje utratę możliwości przywrócenia funkcji narządów w czasie procesu umierania. Po śmierci klinicznej jest możliwe przywrócenie pracy narządów mózgu w czasie od 8 do 10 minut, serca od 15 do 30 minut, płuc 60 minut,
nerek od 90 do 120 minut. Oznakami zgonu są plamy opadowe, stężenia pośmiertne, czyli sztywność ciała oraz skóry i przybranie żółto-brunatnego koloru skóry.